Pewnego razu nad ranem wstałem niby do toalety, jak zawsze, ale tak wiecie, na wpółświadomym wszedłem sobie do kuchni i stał słoik masła orzechowego. I otworzyłem ten słoik, to był słoik jakieś 350 gram. No to tak 300 gram zjadłem palcem. 300 gram masła. Nie pożygałeś się. Witajcie na kawie z Feniksami. Jest kawa naprawdę, nie wiem jak wam to pokazać, ale musicie tam uwierzyć, bo ktoś pod ostatnim filmem pisał, że pewnie nie pijecie kawy, tylko coś tam albo w ogóle udajecie. Cheat meal. Tak. A ja. tutaj macie specjalną koszulkę Eweliny. Specjalnie dedykowana na ten odcinek. Tak, to jest podobizna Eweliny. I never cheat meals. Można to rozumieć dwuznacznie, tak? Takie koszulki, tak a propos, jeszcze dostępne u nas na sklepie na www.fenixteam.pl. Temat cheat meali jest bardzo lubiany lub nie. Albo cheat day. Albo nawet cheat day. Niektórzy to mają nawet cheat life. Może zacznę od tego, że ja jako trener powiem swoją filozofię na ten temat. Ktoś się może ze mną zgadzać, ktoś nie, nieważne, to jest moja wersja. W sporcie, tak, w sportach sylwetkowych cheat meal zdarza się bardzo rzadko, ale zdarza się, kiedy może mieć uzasadnienie, moim zdaniem. To jest czas, kiedy ktoś bardzo, bardzo długo jest już na jakiejś dosyć restrykcyjnej diecie i przychodzi taki moment, gdzie już nawet nie tyle, że samo ciało mówi stop, tylko głowa mówi stop. Głowa potrzebuje chwilowego jakiegoś takiej odmiany, jakiegoś wyjścia gdzieś do restauracji, zamówienia sobie jedzenia do domu, spędzenia tego czasu inaczej, celebrowania tego posiłku. I z punktu widzenia takiego psychologicznego, w trakcie przygotowań gdzieś, gdzie rzeczywiście ma to uzasadnienie, taki cheat meal może spełnić swoje zadanie pozytywne. Aczkolwiek wiele osób, moim zdaniem, nadużywa tego terminu cheat meal. I jeżeli trener napisze, zrób sobie dzisiaj cheat meal, bo rzeczywiście już długo jesteś na niskich kaloriach bardzo i tak dalej, z jakiegoś powodu widzi, że ta osoba potrzebuje tego, to ta osoba, ten podopieczny, zawodnik, zawodniczka, nieważne, bierze sobie to tak dosłownie do serca, że ten cheat meal to nie jest jakiś jeden posiłek, nie wiem, nazwijmy to kilka porcji sushi, czy jeden burger, trochę frytek, tak? Tylko to już jest 3 burgery, tona frytek. Szejki, lody. Lody, tak, całe, litrowe opakowanie najlepiej. Słodycze na full. I zdziwienie później wielkie, że zamiast efektu jakiegoś może nawet pozytywnego dzień później, to już tego samego dnia samopoczucie się mocno pogarsza, trawienie jest fatalne, a dzień kolejny wyglądamy na bardziej spuchniętych, zatrzymujemy dużo wody, waga idzie w górę i czujemy się po prostu źle i psychicznie, i fizycznie. Więc cheat meal może mieć swoje miejsce, swój sens i swój czas, ale jeżeli moim zdaniem jest używany mądrze, i rzeczywiście w odpowiednim momencie i tak jak trener zaleci, czyli jeżeli ja komuś napiszę, słuchaj, zjedz jednego dobrej jakości burgera, tam gdzie go zawsze jadłeś, czyli wiesz, że na przykład mają dobre te burgery, że to mięso jest ok, że te dodatki są ok, nie stosuj z miliona sosów, tylko ketchup i na przykład porcja frytek z batatów, tak? I jest coś, czego na co dzień nie jesz, a więc głowa odpoczywa, głowa się cieszy, psychicznie czujemy się dużo lepiej, fizycznie nie wpłynie na nas to jakoś diametralnie, nie będziemy naraz wyglądać 100 razy lepiej po tym posiłku, ani, nie wiem, czuć się 100 razy lepiej. Trochę sodu doładujemy do organizmu, więc kolejnego dnia na treningu może będzie trochę lepsza pompa mięśniowa, będziemy trochę bardziej to nabicie czuli, ale raczej to wszystko. I to moim zdaniem ma sens, jeśli chodzi o cheat meal. Co innego to jest refit, tak zwany, ale to już jest oddzielny zupełnie temat, który może kiedyś porozmawiamy.
To już jest bardziej ładowanie węglowodanami w konkretnych ilościach z produktów, które znamy i tak dalej, i tak dalej. To jest oddzielna bajka. Natomiast z tymi cheat mealami, no to różnie bywa. Ja mam takie często, na pewno Ewelina też się z tym spotkała, wśród dziewczyn, wśród zawodniczek, że ktoś dostanie dietę, jakąś rozpiskę i jedno z pierwszych pytań to jest: Kiedy cheat meal? a gdzie cheat meal jest w diecie, nie? Jeszcze nie zaczęła nawet. No, więc jeżeli ktoś zakłada, że jego przygoda z tym sportem, nawet jeśli to jest poziom amatorski, rekreacyjny, ma polegać tylko na regularnych cheat mealach, no to nie wiem, czy to jest dobry wybór dyscypliny, którą chcemy uprawiać. Ale to nawet nie dotyczy się sportowców, osób przygotowujących się do zawodów. To dotyczy się również osób, kobiet czy mężczyzn, którzy nie chcą startować, a chcą po prostu zmienić swoją sylwetkę dla siebie, bo Tak. na przykład jest komunia syna, bo jest wesele, bo się źle czuje w swojej sylwetce, bo są wakacje. I często właśnie takie osoby już po 2 tygodniach wymiękają i pytają, kiedy mogę coś zjeść innego, tak? To jest błędne nastawienie, bo jeżeli ja się nastawiam, widzę, spoglądam w lustro i widzę, moja sylwetka mi się nie podoba, chcę coś zmienić, czyli wiem, że wcześniej wszystko robiłam źle się odżywiałam, nie uprawiałam sportu, brak aktywności, czyli muszę wszystko zrobić inaczej, żeby były efekty. Więc nie będzie efektów, jeżeli wrócę do poprzedniego systemu żywieniowego, czyli będę nadal się opychała Tak. Niekontrolowanymi tak naprawdę ilościami, czy to słodyczy, czy chipsów, czy jakichś słonych przekąsek, czy fast foodów. Ja mam takie swoje powiedzenie. Jak ktoś do mnie przychodzi, nawet właśnie nie zawodnik czy zawodniczka, i pyta o te cheat meale. Słuchaj, mówię, całe twoje życie do tej pory, załóżmy, nie wiem, 20 lat, 30 lat życia, to tak naprawdę był jeden wielki cheat meal. Bo jadłeś kiedy chciałeś, co chciałeś, Cheat day. miałeś ochotę na pizzę, zamawiałeś pizzę, przyjeżdżała 3 razy w tygodniu, miałeś ochotę iść na imprezę, na imprezie jadłeś co chciałeś, piłeś co chciałeś, więc jakby chcesz zmienić, tak jak Ewelina mówi, swoją sylwetkę, chcesz zmienić nawyki, chcesz zmienić podejście do pewnych spraw, no to zacznij od tych właśnie najbardziej oczywistych, czyli wyznacz sobie jakiś plan. Jeżeli nie potrafisz, to niech to zrobi trener za ciebie, czy dietetyk, i trzymaj się go. Okej, może za jakiś czas trener, dietetyk, ktoś tam stwierdzi, że dobra, słuchaj, możesz sobie zjeść w tą niedzielę jeden posiłek dowolny, tak? Okej, bo mamy rzeczywiście bardzo dobre efekty, dużo zrobiłeś, duży progres, i jeden posiłek spoza planu, nic wielkiego nam tutaj nie wyrządzi żadnych szkód, pod warunkiem, że ten jeden posiłek nie będzie oczywiście zawierał 10 000 kalorii, tak? Tylko no, jakąś tam rozsądną ilość. Ja też zawsze zwracam uwagę na to, że ludzie pod pojęciem cheat meal myślą tylko na zasadzie o jakimś takim już na maksa świństwie, nie? Czyli to musi być coś mega przetworzonego, jakiś fast food właśnie, do tego lody, jakieś słodycze i tak dalej. Mało kto rozpatruje to na zasadzie, ale tak naprawdę cheat mealem może być też coś na pograniczu, tak? Załóżmy, nie jem na co dzień przecież, codziennie, nie wiem, frytek, załóżmy tych frytek z batatów, jest to taki coś pomiędzy, tak? Pomiędzy tymi tłustymi frytkami z oleju wyciągniętymi, nie wiem, w McDonaldzie, a takie no trochę lepszej jakości frytki, jeżeli wiemy, gdzie takie robią i wiemy, że rzeczywiście one będą nieco lepsze, czy nawet samemu sobie zrobić, tak? Dzisiaj jest sprzęt do tego, zainwestować, kupić sobie frytkownicę taką i samemu, no wydaje mi się, że to nie jest wielki problem, a będzie to forma cheat mealu. Zrobić sobie, nie wiem, sos na bazie jogurtu czosnkowy, zrobić sobie burgery wołowe, do tego kupić fajną bułkę, jakąś pełnoziarnistą albo orkiszową, Wystarczy coś w tym stylu. troszeczkę wyobraźni, Tak. mieć na łatwiznę i odwdzięczy się za to naprawdę nasz organizm i nasze samopoczucie. Na pewno, jeżeli ktoś pierwsze co po otrzymaniu nowej rozpiski, nowego planu żywieniowego, czy od trenera, czy od dietetyka, pierwsze pytanie lub pierwsza myśl jest,
gdzie jest cheat meal, no to już wiemy, że ta osoba nie jest gotowa do zrobienia zmian w swojej sylwetce. No nie jest gotowa. Nie, prędzej czy później ona zacznie oszukiwać. Dokładnie tak. Siebie, przede wszystkim Przede siebie. wszystkim, bo to pamiętajcie, że nie oszukujecie trenera, że mu nie powiecie, że się nawpieprzaliście lodów, chipsów, kabanosów i kiełbasy, tylko oszukujecie samych siebie. To jest po prostu oszustwo samych siebie, bo nie jesteście zgodni w tym, co sobie założyliście. Tak, więc pomijając kwestię, że okej, no dobra, nie każdy jest kuchmistrzem i nie każdy ma ochotę przygotowywać sobie swój cheat meal w zaciszu domu, tylko rzeczywiście chce gdzieś wyjść. No to co byś wybrała na cheat meal takiego dzisiaj, załóżmy, po czym wiesz, że byś zaspokoiła swoją głowę na zasadzie zjedzenia czegoś innego, a zarazem czułabyś się dobrze. Pierwsze, na pewno bym zadzwoniła do mamuni. Mamuś, zrób mi proszę zupę pomidorową i dobry, ciepły, domowy obiad na zasadzie ziemniaczki, mięsko i sosik. I to nie tłuste mięsko, tylko mama by zrobiła jakąś wołowinkę, pulpeciki albo jakieś gołąbki na przykład, albo jakieś dobrze przyrządzonego indyka w innej formie, na jakiegoś takiego zawijańca, zraza, dezolaja. Czyli coś, czego nie jesz na co dzień. Dokładnie tak. Jeżeli nie miałabym takiej opcji, no to bym poszła na przykład do bardzo dobrej burgerowni, nie do fast foodu, tylko do bardzo dobrej burgerowni i tam bym zjadła dobrej jakości burgera z dobrej jakości mięsem, z frytkami z batatów, albo do stekowni na wyśmienitego steka z pieczonym ziemniakiem. Albo bym sobie, jeżeli miałabym ochotę na sushi, poszłabym do sushi. Tak. Ja po prostu... Sushi jest fajną opcją moim zdaniem. Ja mój organizm uznaję jako taką rzecz w cudzysłowie, tak? Coś, o co muszę dbać najbardziej. Ludzie wylewają wysokiej jakości drogie paliwo, benzynę ze swoich samochodów, a ze swojego organizmu robią śmietnik. Dlatego ja tego tak nie robię, jestem przeciwnikiem i w życiu nie zjem żadnego przetworzonego jedzenia, żadnego syfu. Wolałabym kupić sobie bułkę kajzerkę w piekarni, wędlinę i żółty ser, niż pójść do fast foodu, nazwy nie będę wymieniać, i zjeść to śmierdzące mięso. Naprawdę. No to na pewno, bo po pierwsze nasze organizmy, nie wiem jak tu naszych słuchaczy wszystkich, ale nasze organizmy nie są przyzwyczajone już do tego rodzaju w ogóle produktów i jakby formy ich podawania. A więc uwierzcie nam, że my po prostu jak zjemy takie coś, to po prostu czujemy się źle. Więc ta chwila teoretycznej przyjemności nie jest warta później reszty dnia zmarnowanego, tak? Bo ja od razu na swoich jelitach czuję, mam później problemy z toaletą i tak dalej, więc bez sensu, kompletnie bez sensu. Wracając do sushi nawet mój poprzedni trener Mauro Sassi, jak mówił mi idź zjedz jakiś cheat meal, to zawsze sugerował właśnie dobrej jakości sushi. Ale wiecie, sushi, gdzie tym jakby bazą jest oczywiście ryż, surowa ryba, krewetka, tuńczyk i tak dalej. Nie koniecznie tylko serki, prawda, tempura i sos sojowy, bo to są te dodatki, które gdzieś tam smakowe może są fajne, ale gorzej już wpływały nieco na naszą sylwetkę. A po zjedzeniu kilku solidnych takich rolek na bazie surowej ryby, czy łososia właśnie, albo tuńczyka, czy krewetek, samopoczucie było świetne, a nie czułem się jakiś przepełniony, że miałem problemy z trawieniem, ciężko mi było, czy coś w tym stylu. I rzeczywiście na kolejny dzień trening był naprawdę super wow. Jeżeli byłem na dłuższy czas na jakiejś redukcji, to moja sylwetka też była bardziej taka pękata, nabita. Niekoniecznie wcale złapałem więcej wody podskórnej. Także efekty były bardzo, bardzo fajne. Co nie znaczy, że zdarzało się to często, bo akurat w moich przygotowaniach cheat meal raczej marginalną rolę odgrywały. Ale wiem, że są osoby, które mogą sobie na to pozwolić od czasu do czasu, bez żadnych szkód i ryzyka. Jeszcze powiem jedną rzecz, bo cheat meal jakby kojarzy nam się z czymś takim, już sama nazwa mówi, cheat, czyli oszustwo.
wydaje mi się, że też dużo ludzi do tego źle podchodzi od strony takiej psychologicznej, bo to jest teoretycznie coś zakazanego, tak? Czyli coś złego. Tu nie chodzi o to, żebyśmy myśleli o jedzeniu burgera, czy nie wiem, frytek, czy czegokolwiek innego, jako złu najgorszym, tak? Bo są dużo gorsze rzeczy. I nie chodzi o to, żebyśmy później czuli się winni, że zjedliśmy to, tak? Bo ktoś zje sobie takiego cheat meala i później, co ja zrobiłem, 3 godziny cardio, nie? Przez tydzień później obcięte węglowodany. Kobiety tak mają najgorzej. Od poniedziałku do piątku, może mężczyźni też. Też, Dieta, wiele czysto, osób. idealnie. Przychodzi weekend, bailando, wyjście z koleżankami, prosecco, inne alkohole, jedzenie w knajpach, restauracjach. Ale oczywiście od poniedziałku zwiększam cardio. Tak. I od poniedziałku I wiadomo, to jest wiesz takie co? koło zamknięte. Wiesz co, to ja sobie zjem mniej węglowodanów, bo trochę poszalałam. Nie, to tak nie działa. To tak nie działa. Jeżeli już komuś zależy na zmianach w sylwetce, to nie o to chodzi, żebyśmy teraz mówili, słuchajcie, nie bądźcie ludźmi, bądźcie tylko, prawda, pustelnikami, zamknijcie się w 4 ścianach, nigdzie nie wychodźcie, nic nie jedzcie. Absolutnie nie. Ale jeżeli macie jakiś plan rzeczywiście, chcecie do wakacji, macie parę miesięcy, żeby zgubić tam ileś kilogramów, żeby tą sylwetkę odsłonić, no to niestety, pewnych rzeczy trzeba gdzieś tam poświęcić, tak? I w pewnym momencie, kiedy już ta sylwetka będzie miała taki obraz, który będzie was zadowalał, aczkolwiek znając ten sport raczej nigdy nie ma takiego momentu, ale załóżmy, że będziecie blisko tego stanu, to w tym momencie, jeżeli raz zaplanujecie sobie, że raz w tygodniu idę ze znajomymi gdzieś i jem jakiś posiłek. To jest normalne, to jest ludzkie. Idźcie, zjedzcie, oczywiście, z głową, z jakimś tam umiarem, tak? Nie na zasadzie, dzisiaj jest jeden posiłek, jem podkórek, tak, że nie będę się ruszał. Nie! Zjedz po trochu, gdzieś tam z każdego dania, nie wiem, czy tak jak jest na świętach, prawda, z rodziną. Nikt nie każe wam jeść pełnych talerzy jedzenia i po 6 kawałków tortu. Tylko skubnij trochę tego, Delektujcie się, kawałek. sobie. Dokładnie, spędzajcie fajnie czas, bo przede wszystkim tu chodzi o czas ze znajomymi, czy z rodziną i tak dalej. Niech to jedzenie będzie dopełnieniem i takim fajnym uatrakcyjnieniem całości, ale nie sensem samym w sobie. I wtedy nie wyrządza to nam żadnej krzywdy, ani psychicznej, ani fizycznej. Natomiast jeżeli będziemy ze skrajności skakać w skrajność, tak? Pomijam tu kwestię zawodników i przygotowań do zawodów, bo to jest oddzielny temat. Natomiast w przypadku osób po prostu dla siebie ćwiczących, unikajmy tych skrajności, tak? Bo one nie będą dla nas dobre koniec końców. Znam wiele przypadków ludzi, którzy nie startując w zawodach zapędzili się w taki jakby ślepy zaułek, że nie potrafią już z jednej strony, im brakuje tego wyjścia ze znajomymi albo żeby z rodziną zjeść obiad, a nie z pudełka, prawda? A z drugiej strony, znaczy jakby brakuje im tego, a z drugiej strony boją się tego, nie chcą tego. Robią wszystko na odwrót, byleby tylko do tego nie doprowadzić. Udają przed znajomymi, że jestem chory, nie mogę wyjść, tak? Nie mam czasu, coś tam. To jest już problematyczna sprawa i prowadzić może do wielu, wielu problemów, do wielu powikłań, więc nie zapędzajmy się w taki ślepy zaułek. Cieszmy się też jedzeniem, ale cieszmy się też życiem. Realizujmy nasze cele krok po kroku, ale nie popadajmy w ekstremum, tak? Więc ten cheat meal może być dla przeciętnej osoby, niezawodnika, czymś zaplanowanym, na zasadzie co sobota robię pseudo cheat meal. Ja nazywałbym to posiłek dowolny, na zasadzie nie oszukany, tylko dowolny. Coś, czego zazwyczaj w ciągu tygodnia nie mam w planie, tak? Brzmi to już lepiej. Posiłek dowolny, a nie posiłek oszukany. I dzień później zjedliście sobie wieczorem na przykład tą kolację czy coś tam, dzień później wracacie do planu, tak?
a nie na zasadzie, że o Boże, zjadłem tam coś i dzisiaj już będę głodować. Nie, nie ma nic gorszego. Dobra, mogę ci zadać pytanie? Wiedziałem. No. Czy kiedykolwiek, albo może inaczej, żeby wszystkim uświadomić, od którego roku startujesz w zawodach, przygotowujesz się do zawodów? Pierwsze przygotowania rozpocząłem w 2006 roku i wystartowałem w 2007. Okej. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, że w trakcie przygotowań do zawodów, kiedy się przygotowywałeś, kiedy miałeś plan, oszukałeś i zjadłeś niezaplanowany posiłek, bo nie poradziłeś już sobie z tym stanem redukcji, z głodem? Czy tak ci się zdarzyło? Absolutnie tak. I dobrze, że zapytałaś, bo my tu cały czas mądre rzeczy mówimy, a nie jesteśmy jakimiś też, wiecie, aniołami i świętymi w tym temacie. Też jesteśmy zawodnikami i rozumiemy zawodników. I miewaliśmy w swoim życiu kryzysy w trakcie przygotowań. Teraz z czasem, zanim odpowiem na pytanie, z czasem uważam, że nabraliśmy dojrzałości pewnej. Czyli takiego rozsądnego podejścia do tego. Czyli jeżeli ja, powiedzmy, nadal szykując się do zawodów, obecnie jestem akurat w okresie przygotowawczym. Wiem, że jestem w okresie przygotowawczym, to wiem jakby z całą świadomością i dojrzałością i odpowiedzialnością wchodzę w ten okres i jakby wiem, że na pewne rzeczy sobie nie mogę pozwolić, tak? Akceptuję to. Świadomie. Nikt mnie do tego nie zmusza. Natomiast w momencie, kiedy jest okres międzystartowy, tak, przez tak naprawdę większość roku, na przykład cały zeszły rok nie startowałem, to jeżeli była impreza rodzinna, wychodziliśmy gdzieś, szliśmy na randkę sobie, to potrafiłem bez problemu podejść do tego na luzie, zjeść posiłek dowolny, ale taki, po którym dobrze się czułem zawsze. Czyli unikałem rzeczy, które wiedziałem, że mi nie będą służyć, po których będę źle się czuł, czy gorzej jeszcze wyglądał. Więc to jest pewien rodzaj według mnie dojrzałości, którą zawodnik, czy osoba po prostu trenująca nabywa z czasem. A jeśli chodzi o moje wpadki, to moja taka chyba wpadka, którą pamiętam, bo ogólnie nie mogę powiedzieć, żebym miał ich dużo, bo nie miałem na szczęście, ale bardziej to wynikało z tego, że w okresie przygotowawczym po prostu zawsze kodowałem sobie głowę na zasadzie okej, teraz koniec, stop, nie mogę, nie? I ucinałem po prostu pewne rzeczy. Natomiast przy moich drugich przygotowaniach w 2008 roku, co ciekawe, kiedy szykowałem się do swoich debiutów ponownie oraz do Mistrzostw Polski później, gdzieś pomiędzy jednym chyba startem a drugim, tam było parę tygodni przerwy, już byłem bardzo długi czas na diecie, organizm już odczuwał to, byłem taki wygłodzony, wypuszczony, musiałem wtedy osiągnąć bardzo niski limit wagowy, więc ta waga ciągle w dół. No nie było to fajne na pewno z perspektywy czasu, ale zahartowało mnie. I pewnego razu nad ranem, może to była godzina, nie wiem, 4, 5, wstałem niby do toalety, jak zawsze, ale tak wiecie, na wpółświadomym wszedłem sobie do kuchni i stał słoik masła orzechowego. I otworzyłem ten słoik i wierzcie mi lub nie, ale to był słoik jakieś 350 gram. No to tak 300 gram zjadłem palcem. 300 gram masła. Nie pożykałeś się. Nie, wkładałem palec, oblizywałem. Zapchałem się tym tłuszczem okropnie. Położyłem się, oczywiście zasnąłem. Rano tam po godzinie czy po półtorej obudziłem się, czułem się fatalnie oczywiście. Wyrzuty sumienia, no bo wiadomo, tak, co ja narobiłem, już teraz nie wystartuję, forma w diabły. No, oczywiście więcej szkód wyrządziło to gdzieś w mojej głowie przez tą chwilę. Napisałem wtedy do trenera, no powiedział mi, no słuchaj, no
no trudno, no, dałeś ciała, ale musisz dalej realizować plan, trzymaj się planu i tyle. No ale później miałem do siebie taki żal, że taką głupotę zrobiłem, no i chyba już po prostu się później pilnowałem bardziej, ale to nie znaczy, że jakby no nie popełnialiśmy w tym temacie też błędów, nie? Tak samo było po zawodach. Potrafiliśmy po którychś naszych wspólnych zawodach pójść w tango. Ja pamiętam we Włoszech jeszcze jako amatorka. Tak, pamiętam. Najgorsze było to, że Zaraz po całą zawodach. noc po prostu, nie powiem co mi się działo, ale najgorsze było to, że wcześniej rano był powrót samolotem. Ja po prostu z torebką jechałam, bo bałam się, że za chwilę pawia puszczę. Takie miałam po prostu odruchy wymiotne. I wiecie, tam była mieszanka, Tam było wszystko. tam była pizza, jakiś makaron, Alkohol, słodkie, słone, lody, wszystko, no bo to we Włoszech, a ja uwielbiam. Niby nie były to duże porcje, nie? Ale mieszanka, absolutna mieszanka. I to po nie? takiej długiej przerwie, bo ja pamiętam, ja wtedy miałam długi okres startowy, Tak. długi okres redukcji. No i to było takie pierwsze inne jedzenie i to jeszcze na fullu. I od tamtego czasu powiedziałam sobie nigdy więcej. I od tamtego czasu po zawodach delikatnie, skromnie, tylko dla zaspokojenia kubków smakowych. Zdarzało mi się na przykład, że mój cheat meal po zawodach na przykład w Portugalii to była ryba. Tak. To była ryba, to był mój cheat meal. Tylko jakaś tam miejscowa rybka z jakimiś tam warzywami. Ale czy na własnych błędach się po ziemniakami. prostu nauczyłam, poznając swój organizm, że takie cheatowanie mi nie służy. Tak, no wydaje mi się, że większości ludzi może mieć podobnie. Jesteśmy ciekawi waszego zdania, czy waszych doświadczeń na ten temat. Możecie w komentarzach napisać pokrótce, jak to u was bywa, czy bywało. Niekoniecznie zawodnicy, czy zawodniczki. I dajcie znać, jakie tematy również was jeszcze interesują, jakie byście chcieli, żebyśmy poruszyli wspólnie przy naszej kawce. I oczywiście zachęcamy do subskrypcji, komentowania, lajkowania, tam dzwoneczki, nie dzwoneczki, wciskania wszystkiego co trzeba, udostępniania filmu, żebyśmy dotarli do jak największej ilości ludzi z naszymi przemyśleniami. I pamiętajcie, cheatować, jeżeli nie szykujecie się do zawodów, to nie cheatujecie, tylko jecie posiłek oszukany. To jest pierwsza zasada. Czy posiłek dowolny, przepraszam, nie oszukany. Oszukany to by był cheat. Posiłek dowolny. Wszystko z głową, tak? Z głową, z umiarem, z wyczuciem, z dojrzałym podejściem, a nie będzie to wyrządzało wam jakiejś tragicznej, wielkiej szkody, właściwie żadnej szkody. I bez wyrzutów. Dokładnie, bez wyrzutów sumienia, chyba że szykujecie się do zawodów. No tutaj jest inna bajka, nie? No, także do zobaczenia w kolejnym materiale, pozdrawiamy was.